Dzień dobry Państwu, witam i zapraszam na kolejny odcinek z serii Okiem Ekspertów. Ja się nazywam Adam Rolnik, a moim dzisiejszym gościem jest Paweł Faczyński, dyrektor administracyjno-techniczny Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, wcześniej kierownik działu zamówień publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ekspert w zakresie zamówień publicznych. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. I dzisiaj będziemy rozmawiać na temat zamówień publicznych w branży medycznej, branży szpitalnej, stąd też właśnie mój dzisiejszy gość. I może zaczniemy sobie tę rozmowę od takiego podstawowego pytania, bo skoro tematyka tego spotkania, tej rozmowy to są zamówienia publiczne w branży medycznej, szpitalnej, zamiennie pewnie będę używał tych nazw, to może zapytam na początek, czy te zamówienia publiczne są w pewien sposób specyficzne i da się je odróżnić od innych zamówień publicznych z innych obszarów? I jeśli tak, to co w takim razie wyróżnia właśnie te zamówienia dla szpitali, te zamówienia publiczne? To może ja zacznę troszeczkę przewrotnie, bo odpowiem w taki sposób. Na pierwszy rzut oka te zamówienia nie różnią się niczym innym. Stosujemy tą samą ustawę, te same przepisy. Jeszcze póki co branża medyczna nie została wyłączona, wyodrębniona do innego działu zamówień publicznych, więc na ten moment tak naprawdę jedynym elementem, ale uważam, że Mam nadzieję, że mamy jakieś ale, bo jak nie, to będziemy musieli kończyć rozmowę. Nie, mamy ale. To jest pilność. W mojej ocenie tym, co wyróżnia zamówienia publiczne z branży medycznej, jest pilność rozumiana jako pilna potrzeba dokonania zakupu, dostaw, usług, ponieważ należy pamiętać o tym, że zawsze odbiorcą końcowym w takim procesie zakupowym jest pacjent. I tutaj, prowadząc postępowanie, udzielając zamówienia, zawsze trzeba mieć na względzie to, że tym odbiorcą końcowym jest pacjent i nie możemy sobie pozwolić na długotrwałe prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Bardzo ważne jest to, i to zawsze uczulałem i uczulam, na przykład nowo przychodzących pracowników do działu, że muszą troszeczkę zmienić mentalność, jeżeli chodzi o prowadzenie postępowań, pracując jako zamawiający medyczny szczególnie. Przede wszystkim trzeba nauczyć się szukać rozwiązań, które są zawarte w ustawie, które pozwalają na szybki, sprawny zakup, czy to sprzętu medycznego, czy to wyrobu medycznego, czy aparatu, tak, czy wysokospecjalistycznego sprzętu i trzeba wyłuskać z ustawy Prawo zamówień publicznych te przepisy, które pozwalają nam na to, żeby to postępowanie było przeprowadzone bez zbędnej zwłoki. Czyli pilność tutaj możemy rozumieć, że to ma być procedura wykonana sprawnie, szybko, nie Ale ciągnąca się w mojej miesiącami. ocenie ja jestem gorącym zwolennikiem takiego prowadzenia postępowań odformalizowanego, czyli uproszczenie postępowania możliwie najbardziej jak to się da, po to, żeby nie stawiać czy sobie, czy wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu barier w postaci niepotrzebnych wielokrotnie formalnych wymogów, które wydłużają proces udzielenia zamówienia i mogą jeszcze doprowadzić do sytuacji, w której wykonawca, najwyżej oceniony w postępowaniu, już nie daj Boże jedyny, tak, zostanie na przykład z postępowania odrzucony. Żeby zobrazować Państwu tak, jak wygląda udzielanie zamówień publicznych w szpitalu, to chciałem przytoczyć taką anegdotę z początków mojej pracy jako kierownika działu zamówień publicznych. Otóż przyszedłem do szpitala jako nowy pracownik, nauczony tego, że z ustawy, prawda,
trzeba bardzo rzetelnie do tej lektury podchodzić i tych przepisów korzystać bardzo, bardzo tak restrykcyjnie. No i któregoś dnia przyszedł do mnie do działu pewien profesor, który powiedział, że on na CITO, na ten moment, natychmiast potrzebuje takiego i takiego sprzętu wysokospecjalistycznego. To było, zdaje się, do jakichś zabiegów kardiochirurgicznych. No więc ja jako taki świeżak, powiedzmy, świeżo upieczony kierownik zaczynam mówić mu, że tutaj trzeba opisać przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący, dokładny. Oczywiście pamiętamy o zasadach uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców. Potem pouczam tego pana, tak, czytam mniej więcej, jakie ja muszę wymogi, że tak powiem, spełnić, żeby móc ogłosić przetarg. I ten człowiek tak patrzy na mnie i mówi: panie, a gdyby tam, na stole operacyjnym, leżała pańska matka, to też byś pan żądał tych wszystkich dokumentów? I to jest oczywiście żart, to jest anegdota, ale ona doskonale oddaje to, w jaki sposób się udziela zamówień w szpitalu. To spotkanie z tym profesorem nauczyło mnie tego, że trzeba przeformułować swoje spojrzenie i nie patrzeć na ustawę jako na pewną barierę, tylko wyłapać z tej ustawy wszystko, co możliwe, żeby jak najsprawniej tego zamówienia udzielić. I to upraszczanie, o którym Pan powiedział, no to też się wiąże z tą pilnością, prawda? No po to trzeba te procedury niepotrzebne upraszczać, czy je nawet jakoś tak odłożyć na bok, żeby spełnić ten warunek. Po to upraszczamy, żeby szybciej i sprawniej udzielić zamówienia, nabyć czy to lek, czy to sprzęt i żeby jak najszybciej zapewnić do niego dostęp, czy zaopatrzyć pacjenta w to, no bo tak naprawdę nie kupujemy tego dla siebie, tylko dla pacjenta. Właśnie chciałem zapytać o ustawę PZP, ale teraz mi przyszło też do głowy to pytanie, bo Pan powiedział o tym, żeby korzystać z ustawy wszystkie możliwości, które pozwolą nam uprościć ten przetarg. To jest trudne, wymagające zadanie, żeby w jakiś specjalistyczny sposób do tej ustawy podejść i tak ją wykorzystać, żeby jak najszybciej właśnie uprościć ten zakup i jak najszybciej dokonać tej aparatury wysokospecjalistycznej przykładowej. Ewentualnie na który fragment ustawy może się powołać, zwrócić uwagę przy takich postępowaniach? Nie, to nie jest, wydaje mi się, że to nie jest trudne, tylko to wymaga zmiany pewnej optyki, moim zdaniem. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ustawa zawiera szereg przepisów, które tak naprawdę nie muszą być zastosowane w każdym postępowaniu przetargowym. A moje doświadczenie jest takie, chociażby z innych jednostek, czy z rozmów z kolegami, czy z koleżankami nazwijmy to z tej branży zamówieniowej, że jest taka tendencja, zauważam, żeby te przepisy wrzucać, że tak powiem, na siłę do specyfikacji, do przetargu, nawet pomimo tego, że to nie jest konieczne. Tak? Jeżeli ustawa stanowi, że można postawić warunki w postępowaniu, To znaczy, że trzeba. Nie, to znaczy takie jest tok rozumowania niektórych. To znaczy trzeba, czyli stawiamy warunki. W ten no rozumiem. Ale nic się nie stanie, jeżeli w postępowaniu przetargowym nie postawisz warunków udziału w postępowaniu. Tak? Niepostawienie przykładowo warunków udziału w postępowaniu powoduje to, że nie musisz ich weryfikować poprzez podmiotowe środki dowodowe. Mało tego, może się zdarzyć sytuacja, że uznasz, że chcesz postawić warunki, ale weryfikować te warunki możesz na podstawie tylko oświadczenia. Nie musisz żądać podmiotowych środków dowodowych, co z automatu wydłuża cały przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Możesz postawić bardziej rygorystyczne kryteria, to zależy wszystko od tego, z jakim przedmiotem zamówienia mamy do czynienia, a możesz postawić 100% ceny, tak? Tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że branża medyczna jest bardzo specyficzną branżą, nie tylko ze względu na to, jakim, powiedzmy, asortymentem operuje, ale branża medyczna, i to muszę oddać z pełnym szacunkiem, ma bardzo wyspecjalizowaną kadrę,
jeżeli chodzi o tych specjalistów do spraw zamówień publicznych, po stronie wykonawców. Po drugiej stronie siedzą super eksperci, super specjaliści, którzy patrzą nam na ręce. I jeżeli nawet gdzieś ty, nie chcę powiedzieć naruszysz przepisy, ale może nawet nieświadomie naruszysz przepisy, to od razu zostanie wyprostowane. Poprzez zadanie pytania, poprzez złożenie odwołania do postępowania, poprzez złożenie na przykład wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. Więc ja zawsze zachęcam do tego. Nie bój się, upraszczaj postępowanie. Oczywiście opisuj przedmiot zamówienia w sposób prawidłowy, zgodnie z zasadami, ale nie bój się odformalizować postępowania do granic możliwości, ponieważ nawet jeżeli istnieje ryzyko i boisz się, że do postępowania ofertę złoży wykonawca wątpliwy, tak go nazwijmy, to rynek natychmiast to zweryfikuje i pozostali wykonawcy dadzą ci sygnał do tego, że wykonawca wybrany, najwyżej oceniony czy wybrany w postępowaniu może nie zrealizować tego zamówienia. A z Pana doświadczeń, rozmów w środowisku wynika, że ta optyka, o której Pan mówił, czy to przestawienie w głowie to jest skala zadowalająca, że tu jakby można spojrzeć na zamówienia te medyczne i powiedzieć, że okej, obserwujemy taki już fajny trend, że to idzie w tym kierunku, o którym Pan mówi, czy jednak tam jest jakieś pole do poprawy? Ja bym dokonał takiego podziału na duże jednostki i mniejsze jednostki. Takie jest moje doświadczenie. Oczywiście tutaj nie chcę nikogo urazić, ale z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że duże jednostki, szpitale kliniczne, szpitale specjalistyczne wyspecjalizowały się w taki sposób, że potrafią szybko, sprawnie przeprowadzić procedury. Niestety w przypadku małych, powiatowych szpitali, czy małych jednostek zamawiających, gdzie ta liczba postępowań nie jest duża, niestety często zdarza się tak, że nie ma tam specjalistów do spraw zamówień publicznych sensu stricte, tylko na przykład zamówieniami publicznymi zajmuje się osoba, która też odpowiada za zaopatrzenie w szpitalu. W takich sytuacjach jeszcze mamy do czynienia z tym, że procedura trwa długo i jest bardzo sformalizowana. Okej. Tutaj teraz chciałbym troszkę z innej jakby partii, z innego obszaru zadać pytanie, mianowicie chciałbym zapytać o Krajową Izbę Odwoławczą. Jaka nauka, jakie wnioski płyną dla wykonawców i dla zamawiających z orzeczeń KIO w zakresie właśnie tych postępowań medycznych? Czy tam jest trochę ciekawych informacji, czy właśnie takich na zasadzie nauki dla obu stron tak naprawdę przetargów, co może nam Krajowa Izba tutaj pomóc? Wydaje mi się, że obok branży budowlanej, branża medyczna jest chyba drugim, albo przynajmniej w czołówce. Najwięcej pracy daje, tak? Krajowej Izbie. Jeżeli chodzi o pracę, tak, Krajowej Izbie Odwoławczej. Ja sam przez cały okres pełnienia funkcji kierownika działu zamówień publicznych byłem w Izbie na chyba ponad 60 rozprawach. No, to jest bardzo dużo. Niektórzy, że tak powiem, w karierze zamówieniowca jeżdżą raz, dwa. Nas no to można wykonawcy weteran. Nie oszczędzali, więc te wizyty były bardzo częste, co przekłada się na dużą ilość wyroków i bogate orzecznictwo. Musimy tutaj oczywiście konkretnych wyroków przedstawiać, ale bardziej taką ogólną... Jeżeli chodzi o takie tezy, o które Pan pyta, główne tezy, które mi szczególnie zapadły w pamięć, to przede wszystkim to, aby zamawiający nie bali się stosować i stosowali tryby niekonkurencyjne, tryb z wolnej ręki. Taki wyrok, który zapadł mi w pamięci dość mocno, to był wyrok w sprawie, w której
ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na leki. Tam było kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset pozycji, no bo to jest taka powszechna praktyka, że leki się pozycjonuje i do jednej pozycji złożono zapotrzebowanie na konkretny lek, na jeden konkretny lek i na tą pozycję w tym postępowaniu zostało złożone odwołanie. Wykonawca, który chciał też wziąć udział w postępowaniu, który oferował lek biorównoważny, zablokował postępowanie poprzez złożenie odwołania, domagając się, aby jego lek został może inaczej, aby opis przedmiotu zamówienia został sformułowany w taki sposób, który dopuści jego do postępowania. Odbyła się rozprawa i z tego co pamiętam, wprawdzie Izba nie nakazała zmiany opisu przedmiotu zamówienia, ale wyraźnie w tezie wskazała, że jeżeli istnieją obiektywne przesłanki do tego, żeby zakupić ten konkretny lek, to stosuj tryb niekonkurencyjny. Stosuj tryb z wolnej ręki, nie bój się tego, a zdaję sobie sprawę, zresztą trudno się dziwić, bo wielokrotnie tryby niekonkurencyjne są pierwsze, jeżeli chodzi o kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych w jednostkach. To prawdopodobnie jest pierwszy czynnik, dla którego myślę, że to jest był ten strach przed tym, żeby dokonać zakupu w trybie niekonkurencyjnym. Zupełnie niepotrzebnie Izba potwierdziła stanowisko, że jeżeli masz potrzebujesz konkretnego leku pod warunkiem, że jest to uzasadnione z powodów takich medycznych, to jak najbardziej stosuj tryb niekonkurencyjny. Druga taka teza, która przychodzi mi do głowy, to może dość kontrowersyjna, ale masz prawo ograniczyć konkurencję. Nie musi być tak, że opisując przedmiot zamówienia albo formułując kryteria wyboru czy ocenę ofert, musisz to robić w taki sposób, żeby dopuścić wszystkich wykonawców od A do Z, którzy istnieją na rynku i którzy są w stanie dostarczyć produkt. Warunkiem jest to, że musi być takie ograniczenie uzasadnione w tej sytuacji przesłankami medycznymi. Wtedy masz prawo zawęzić krąg wykonawców do tych, którzy dają ci gwarancję, a przynajmniej tą namiastkę gwarancji, powiedzmy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy. I trzecia rzecz, która jest taką jakby nauką trochę bardziej dla wykonawców, która przyszła mi do głowy, to to, że zawsze pod uwagę Krajowa Izba Odwoławcza zawsze pod uwagę będzie brała interes pacjenta, dobro pacjenta. Więc jeżeli wykonawca chce wymusić, powiedzmy, zmianę opisu przedmiotu zamówienia tylko po to, żeby móc ubiegać się o zamówienie i żeby jego towar na przykład został kupiony po tańszej cenie, a stosowanie innego, czasami droższego, tak? Czasami jakiegoś konkretnego rozwiązania będzie miało uzasadnienie medyczne i jesteśmy to jako zamawiający w stanie udowodnić, to zawsze pod uwagę zostanie wzięty interes pacjenta przy wydawaniu takiego wyroku. To nauka dla wykonawców i jednocześnie też taki zachęcający argument trochę dla zamawiających, żeby niekoniecznie się bać nawet tej Izby Odwoławczej w ostateczności, ponieważ stoi za nimi ten argument jednak dobra pacjenta. Tak, to wielokrotnie było potwierdzane wyrokami Izby, więc nie ma, oczywiście ja, żeby było jasne, nie namawiam do skrajności, nie opisuję przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazuje na jednego konkretnego wykonawcę. Pojawił się swego czasu w przestrzeni właśnie takiej, nazwijmy to publicznej czy prawnej przestrzeni, pojawił się taki wyrok
który na wprost mówił, że jeżeli masz prawo kupić lek konkretnego producenta, tak? Jeżeli tylko jest to tobie potrzebne, ale on gdzieś, że tak powiem, pozostał w osamotnieniu. Generalnie musisz jako zamawiający mieć to uzasadnienie medyczne, tak? I wtedy śmiało, jeżeli masz takie uzasadnienie, jeżeli jesteś pewien, stosuj tryby niekonkurencyjne, nie bój się, no bo musisz zapewnić dostęp pacjentowi do możliwie najlepszych rozwiązań na rynku, żeby ten proces terapeutyczny zakończył się sukcesem. To mając na uwadze właśnie tą główną charakterystykę tych zamówień, bo ja zadając pierwsze pytanie, gdzieś tam spodziewałem się różnic, bardziej powiedziałbym technicznych, już szczegółowych, ale bardzo dobrze, że pan powiedział właśnie o takiej odgórnej przede wszystkim różnicy i specyfikacji tych zamówień, czyli właśnie ta pilność, to dobro pacjenta na końcu całego procesu. Kolejne moje pytanie dotyczy konstrukcji opisu przedmiotu zamówienia i w zasadzie na co zwracać uwagę przy konstruowaniu OPZ. No i tutaj zastanawiam się, czy będą jakieś, czy są jakieś takie meandry bardziej już szczegółowe przy takiej konstrukcji tego dokumentu, czy raczej nie? Czy jest to po prostu tak jak w przypadku każdej innej branży, trzeba się za to zabrać? Trzeba zabrać się tak jak wydaje mi się w przypadku każdej innej branży. Pamiętając o tym, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej. Trzeba pamiętać o tym, żeby opis przedmiotu zamówienia spełniał wymagania ustawowe, czyli nie naruszał zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Żeby był skonstruowany w taki sposób, żeby zadośćuczynił Twoim przede wszystkim potrzebom jako zamawiającemu. Masz prawo zawęzić krąg wykonawców. Jeżeli z przyczyn obiektywnych, z przyczyn technicznych zakup jakiegoś sprzętu jest dla Ciebie, dokonanie tego konkretnego zakupu, czy to sprzętu, czy leku jest uzasadnione, masz prawo jakby wskazać na rozwiązania. Możesz promować jedne rozwiązania, które z Twojego punktu widzenia są lepsze, z punktu widzenia pacjenta oczywiście, jednocześnie chociażby poprzez kryteria, promując pewne rozwiązania, no i eliminując inne, które uważasz, że nie spełnią swojej roli. Jeżeli chodzi o konkretne przykłady, przetargi na leki, opisując przedmiot zamówienia. Pomimo tego, że na początku nie byłem takim zwolennikiem tego i poprzez swój komfort pracy, że tak powiem, dążyłem do tego, żeby postępowania przetargowe na leki prowadzone w szpitalu były pakietowane, tak? Czyli w kilka pakietów było połączone kilka czy kilkadziesiąt leków, kilkaset bardzo często, bo to jakby powszechna praktyka w dużym szpitalu, to jednak to się nie sprawdziło. I ja też jakby dojrzałem do tego, żeby przestawić ten tok myślenia i teraz uważam, że rzeczywiście prowadząc postępowania przetargowe na dostawę leków, że tak powiem, trzymając się konkretnego przykładu, opisuj przedmiot zamówienia przede wszystkim poprzez substancję czynną, a nie nazwę własną, tylko substancję czynną, żeby nie naruszyć, starać się nie naruszać uczciwej konkurencji i dopuszczaj składanie na poszczególne pozycje w ramach pakietów, rzeczywiście, czy w ramach jakiegoś zapotrzebowania, czyli możesz mieć do czynienia z postępowaniem, gdzie masz 300 pozycji, skonstruuj zapisy specyfikacji w taki sposób, aby wykonawca mógł złożyć na jedną pozycję, na dwie albo na 300. Ryzyko jest takie, że jeżeli popakietujesz, czyli kolokwialnie mówiąc, wrzucisz te leki do jakichś worków, tak, do poszczególnych pakietów, może się zdarzyć sytuacja, że w tym jednym konkretnym pakiecie znajdzie się lek, który będzie mógł zaoferować tylko jeden wykonawca
co wyeliminuje pozostałych poszczególnych wykonawców, którzy byliby w stanie zrealizować zamówienie w pozostałym zakresie. Jeżeli chodzi o aparaturę medyczną, no to tutaj clou dobrego przeprowadzenia postępowania no to jest dobre opisanie przedmiotu zamówienia poprzez sparametryzowanie sprzętu. Tu zachęcam zawsze, żeby korzystać z usług, tak powiedzmy, ekspertów, specjalistów z zewnątrz w sytuacji, w której zamawiający nie dysponuje swoim specjalistą do spraw zamówień, do spraw aparatury medycznej, ponieważ złe opisanie przedmiotu zamówienia no, może doprowadzić albo do procedury odwoławczej, albo do tego, że summa summarum zostanie postępowanie unieważnione. Zwłaszcza, że tak jak pan powiedział, mamy po drugiej stronie ludzi, którzy dobrze się na tym To znają. na pewno zostanie zweryfikowane natychmiast i wszystkie niuanse, które świadomie bądź nieświadomie zamawiający chcą przerzucić, że tak powiem, przemycić gdzieś w postępowaniu, to natychmiast zostanie wyłapane. Parametryzuj tak, żeby dawać pewne widełki, tak? Nie opisuj przedmiotu zamówienia na sztywno, tak? Że przekątna monitora musi być taka, że parametry jakiegoś innego elementu muszą być na wprost takie, bo to od razu wzbudza, że tak powiem, podejrzenie, że postępowanie może być skrojone, już tak powiedzmy, pod konkretnego wykonawcę. Dawaj widełki i zgadzaj się możliwie najczęściej, oczywiście bez przesady też, na to, aby dopuszczać pewne rozwiązania, które proponują wykonawcy w drodze pytań, które zadają do postępowania. Bo czasami zdarza się tak, że my opiszemy pewien parametr, przykład, no, trzymając się tego, powiedzmy, przykładowego monitora, tak, że chcemy monitor o przekątnej ekranu, tam, nie wiem, 15 cali, tak, a wykonawca dysponuje innym, może trochę tańszym, co też będzie z korzyścią dla nas, ale nie wiem, z innej przekątnej. Naprawdę nie musimy się... Nieznaczącej tak naprawdę. Niektórych parametrów oczywiście nie musimy się tak mocno trzymać. Możemy odpuścić w pewnych miejscach oczywiście trwamy przy swoim i wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz, która przyszła mi do głowy, która bardzo dobrze sprawdzała się w naszych postępowaniach, które prowadziliśmy w Gdańsku, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, to były umowy depozytowe. To jest umowa jako pewien element specyfikacji, który jest narzucany przez zamawiającego. Umowa depozytowa, czyli takie rozwiązanie, które pozwala na to, żebyś miał dostęp do szerokiej gamy produktu, który jest deponowany na czas trwania umowy u Ciebie. Zdarzają się takie sprzęty, to szczególnie nasze doświadczenie jest z kardiochirurgii, gdzie tak naprawdę to, jakiego sprzętu użyjesz, jest uzależnione od cech pacjenta. Tak? Jeżeli to są jakieś stenty, czy jakiś wysokospecjalistyczny sprzęt do udrażniania tętnic, zastosowanie konkretnego rozwiązania jest uzależnione od tego, jaki pacjent pojawia się na sali operacyjnej. Ciężko doprowadzić do sytuacji, jest w dzisiejszych czasach niewyobrażalna, chociaż podobno się zdarza i można gdzieś tam to usłyszeć, że dochodzi do sytuacji, w której powiemy, czy lekarz powie, przepraszam, nie mam dostępu do takiego sprzętu,
zamykamy, kolokwialnie mówiąc, pacjenta, wrócimy do tematu za jakiś czas. Nie. Umowy depozytowe sprawdzają się bardzo dobrze, z tego co wiem, z tego jak monitoruję temat i sprowadza się to do tego, że wykonawca, który wygra postępowanie, oferuje na przykład różną rozmiarówkę danego sprzętu, który jest na czas trwania umowy składowany u zamawiającego i zamawiający w zależności od aktualnego zapotrzebowania może sobie wybrać konkretny rozmiar tego sprzętu i to jest potem jakby tutaj już magazynowo odnotowywane. Ten sprzęt jest natychmiast, ten rozmiar jest uzupełniany i uważam, że to są bardzo dobre rozwiązania, które zapobiegają przede wszystkim jakimś przestojom niepotrzebnym, przedłużaniu się procedur jakby leczenia pacjenta, a też nie dochodzi do sytuacji, w której musimy znowu na przykład kupić ten brakujący sprzęt w drodze postępowania w trybie z wolnej ręki. Nie tracimy znowu czasu, tak? No bo nawet jeżeli sprzętu, gdybyśmy jakby hipotetycznie nie mieli tego sprzętu, no to musimy go kupić. To jest sprzęt najczęściej wysokowartościowy, no i tutaj zawsze wchodzimy praktycznie w procedury. No i oczywiście możesz kupić konkretny rozmiar, no, zrobić to w procedurze niekonkurencyjnej, czyli na przykład tryb z wolnej ręki, no tylko to jest czas. A czasami tego czasu po prostu zdarza się, że nie ma. Więc lepiej dmuchając na zimne, na podstawie jakby doświadczenia innych, zabezpieczyć się w jakiś sprzęt po prostu szeroką gamę, że tak powiem, chociażby rozmiarów i tym samym unikamy ryzyka, że potem podczas ewentualnych kontroli ktoś nam zakwestionuje na przykład zasadność zakupu w trybie z wolnej ręki. Na koniec chciałbym jeszcze pana zapytać o technologię i myślę, że to będzie taka fajna klamra, która nam zepnie tę rozmowę, bo przewija się oczywiście, rozmawialiśmy o priorytetach w branży medycznej, o tym, jakie postępowania jak one powinny funkcjonować. Od paru lat już nam funkcjonuje elektronizacja zamówień publicznych i pytanie moje jest takie, jak technologia pomaga dzisiaj w takich postępowaniach, na przykład właśnie na zakup leków, gdzie mamy wiele set czasem też pozycji czy części postępowania, no i mamy do wykorzystania narzędzie, które oferuje automatyczną punktację, generowanie pism, mówię ogólnie właśnie o platformach zakupowych. Jak ta technologia tutaj się sprawdza i czy chętnie jest wykorzystywana w szpitalach, powiedzmy wprost? Po części pan odpowiedział na pytanie, ale to znaczy ja nie wyobrażam sobie na ten moment powrotu do papierowego, że tak powiem, udzielania zamówień publicznych. W mojej ocenie funkcjonujące platformy są niezbędnym elementem, który w znaczny sposób usprawnia całą procedurę udzielania zamówień publicznych i nie jestem w stanie sobie już wyobrazić funkcjonowania bez tych platform. Są platformy, nie chcę nawet oceniać, czy lepsze, czy gorsze. Jest platforma X, która ma taką funkcjonalność, Y, która ma jeszcze inną, Z, która dysponuje jeszcze innymi. Pewne funkcjonalności się powtarzają, oczywiście, takie jak zliczanie punktacji, o której pan mówił, czy bardzo dobra funkcjonalność, która moim zdaniem w znakomity sposób przyspiesza, usprawnia proces udzielania zamówień publicznych, to możliwość chociażby kopiowania warunków udziału w postępowaniu czy kryteriów oceny ofert. Zdarzają się postępowania bardzo często, to nie jest, że tak powiem, coś takiego, co jest niespotykane, ale zdarzają się postępowania po kilkaset pozycji. Są sytuacje, w których warunek udziału w postępowaniu bądź kryterium musimy przepisywać do każdej pozycji osobno. Duża część platform funkcjonujących obecnie na rynku posiada funkcję, gdzie naprawdę jednym kliknięciem myszki
można odznaczyć, że chcemy mieć analogiczny warunek czy analogiczne kryteria oceny ofert w każdej pozycji, która jest tak naprawdę odrębnym zamówieniem. Możliwość generowania wezwań, pism, dokumentów wezwań do wyjaśnień, informacji o wyborze oferty czy unieważnieniu postępowania. To też funkcjonuje na rynku, to też jest bardzo pomocne, no bo w zasadzie oszczędza czas na stworzenie pewnego dokumentu, który nie chcę powiedzieć, że jest sztampowy, ale jest w dużej części ustandaryzowane w pewnym sensie. Platformy, które oferują możliwość automatycznego wypełniania protokołu z postępowania. Super. Protokół z postępowania zmora każdego zamawiającego. W dobie, szczególnie zamawiającego medycznego, w dobie, gdzie musisz natychmiast zawrzeć umowę z wykonawcą, przeprowadzić postępowanie, ten protokół schodzi gdzieś na dalszy plan. No tak. Jeżeli jest narzędzie, które w miarę możliwości uzupełnia za ciebie informacje, które są wymagane w protokole, a ty potem to weryfikujesz i uzupełniasz, Duża oszczędność czasu. ogromna oszczędność i znaczne ułatwienie. Więc wydaje mi się, że po takim pierwszym strachu, który zapanował i obawach dotyczących funkcjonowania tej elektronizacji, sądzę, że Wyszło na plus. Wyszło na plus i nie sądzę, żeby ktokolwiek jeszcze tęsknił za tamtymi czasami. No to właśnie miałem pana zapytać, czy to stanowisko jasne też podziela środowisko? Wydaje mi się, że tak. Tu raczej Wydaje nie ma. mi się, że każdy oczywiście ma swoją platformę w zależności od tego, do czego się przyzwyczaił, co mu się podoba, jakie funkcjonalności, ale wydaje mi się, że na ten moment chyba nikt nie byłby w stanie. Tutaj ta wrócić technologia do- jest jednak must have. To jest must have. Poza tym to przyspiesza proces. To przyspiesza proces, bo ja pamiętam, że w 2007 roku, jak ja zaczynałem przygodę z zamówieniami publicznymi, no to dokumenty były wysyłane pocztą. Tak? Faks to było naprawdę dużo, jak dostawaliśmy faksem, ale trzeba było czekać na to, aż przyjdą dokumenty pocztą na potwierdzenie tego, co dostałeś faksem. Teraz jedno kliknięcie, podpis elektroniczny, dokument generujesz, wysyłasz, natychmiast wykonawca ma go, czy zamawiający. To znacznie przyspiesza. No podejrzewam, że taka statystyka pokazująca czas trwania przeciętnego postępowania, to tak będzie sobie bardzo ładnie opadać. Ten czas trwania będzie coraz mniejszy wraz ze wzrostem właśnie tej technologii elektronizacji przede wszystkim. Albo mamy taki skok, jak ta elektronizacja weszła, jak to usprawnia. Myślę, że to była bardzo dobra decyzja i nieuchronna w pewnym sensie, no bo mamy XXI wiek i No tak. To tu trzeba dążyć do tej elektronizacji. To znacznie usprawnia procedurę. Zapytam pana na koniec jeszcze o jedną rzecz, której być może zabrakło w naszej rozmowie. Na które przepisy ustawy PZP zwracać szczególnie uwagę przy prowadzeniu postępowań w tej branży, o której mówimy dzisiaj, w branży medycznej? Tak naprawdę musimy zwracać uwagę na wszystkie przepisy, ponieważ proszę pamiętać, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to jest jedno, ale jest cała otoczka pozostałych, że tak powiem, elementów, również wynikających z ustawy, która wpływa na ten cały proces udzielenia zamówienia. Oczywiście to, co było gdzieś już tu wypowiedziane, opis przedmiotu zamówienia, formułowanie odpowiednie warunków udziału w postępowaniu, czy kryteriów oceny ofert. To jest jedna rzecz. To decyduje o tym, czy otrzymasz to, co chciałeś dostać od tego wykonawcy, który daje ci tą przynajmniej namiastkę gwarancji czy pewności, że zamówienie zostanie dobrze zrealizowane. Ale proszę pamiętać,
I o tym nie można też zapominać, na to chciałem zwrócić uwagę szczególną, że zamawiający muszą wykonać szereg innych czynności, tak, aby postępowanie było ocenione w sposób prawidłowy przez ewentualnie późniejszą kontrolę. I dlatego mówię, że trzeba zwracać uwagę na wszystkie. Tutaj też może chcę troszeczkę ponarzekać, tak, ale chcę wskazać też, żeby inni mieli świadomość, jak wygląda proces udzielania zamówienia publicznego, dlaczego tyle to trwa. Zamawiający przede wszystkim musi zacząć od planu zamówień publicznych. Tak? Plan zamówień publicznych, który musi być sporządzony i na bieżąco aktualizowany. Musi. Teraz, zgodnie z ustawą obowiązującą, jesteśmy do tego zobligowani. Następnie analiza potrzeb i wymagań. Stworzenie dokumentu, z którego będzie wynikało, dlaczego musisz kupić sprzęt, aparaturę, czy nabyć usługę, czy robotę budowlaną, czy są alternatywne rozwiązania, czy dobrze zweryfikowałeś rynek. Następnie samo przeprowadzenie postępowania. Od momentu wszczęcia do momentu wyboru wykonawcy i zawarcia oczywiście umowy. Następną czynnością otwieramy oferty w postępowaniu, konieczność przekazania informacji do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych ofertach. To wszystko jest rozłożone w czasie. Pół biedy, jeżeli mamy do czynienia z postępowaniem, w którym jest złożona jedna, góra dwie oferty. No ale w sytuacji, w której mamy do czynienia z 30, 40, 50, a takie postępowania nie są niczym Nic specjalnego, tak? Nic specjalnego, to jest pewien standard. Ta procedura udzielenia zamówienia znacznie się wydłuża. Po poinformowaniu prezesa, na które mamy 7 dni, należy przeprocedować dalej postępowanie, ogłosić wyniki, zamieścić ogłoszenie o wynikach postępowania. Zapomniałem powiedzieć jeszcze o ogłoszeniu o zamówieniu, czyli o dokumencie, który wszczyna postępowanie. Po zamieszczeniu ogłoszenia czy opublikowaniu ogłoszenia o wyniku postępowania musimy jeszcze zamieścić ogłoszenie, o zawarciu umowy i o realizacji umowy, tak? O tym, jak umowa została zrealizowana, czyli częstokroć musimy do tego postępowania tak naprawdę wrócić po 2 czy po 3 latach. To są wszystkie elementy, które wynikają z przepisów prawa zamówień publicznych, które będą weryfikowane przez kontrolę, ponieważ niedopełnienie niektórych skutkować może zarzutem naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Chcę na to zwrócić uwagę, właśnie mówiąc o tym, że należy pamiętać o wszystkich przepisach, jednocześnie pozwalając sobie na taką prywatną refleksję, że jakkolwiek ta ustawa jest dobra i muszę tutaj, że tak powiem, szczerze powiedzieć, przyznać, że to jest dobry akt prawny. To jest pierwszy akt prawny od dawien dawna, który w sposób kompleksowo, od A do Z, reguluje zasady udzielania zamówień publicznych, tak? To jednak, jakkolwiek jest dobry, mam takie odczucie po kilku latach stosowania tego dokumentu, tego aktu prawnego, że on nie do końca pasuje do tej specyfiki medycznej, tej branży medycznej. W sytuacji szczególnie, w której borykamy się jako zamawiający z brakami personalnymi, z tą presją czasu, narzuca ta ustawa tyle obowiązków. I one akurat nie mogą być pominięte. Nie mogą absolutnie być pominięte, co też przedłuża się na przeprowadzenie częstokroć procedury. Tu by pan widział jakieś usprawnienie, może nowelizację tej ustawy, która by troszkę jednak jakieś wyjątki robiła dla branży medycznej? Czy... Kiedyś, jakiś czas temu pewna, że tak powiem, bliska zawodowo mi osoba na moje stwierdzenie, że nie możemy udzielić pewnego zamówienia szybciej, bo tyle to trwa, bo musimy wykonać właśnie tyle czynności, o których mówiłem przed chwilą, stwierdziła, że to zrób coś, żeby zmienić ustawę.
wyodrębnić zamówienia medyczne do osobnego działu. Tak? Przecież zamówienia z branży obronności są wyodrębnione. Tak? Zmień ustawę. Takie padło stwierdzenie. Oczywiście to tak trochę w formie żartu, ale no warto może by się pochylić, poszukać może jakichś usprawnień, nawet nie w formie zmiany ustawy, ale może jakichś zaleceń bardziej szczegółowych, chociażby Urzędu Zamówień Publicznych, które by dawały zamawiającym medycznym wskazówki, jak szybko, sprawnie udzielić takiego zamówienia. Dobra konkluzja na koniec naszej rozmowy, myślę. Paweł Faczyński był moim gościem, dyrektor administracyjno-techniczny UCMMIT, Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, ekspert w zakresie zamówień publicznych. Dziękuję panie Pawle za rozmowę. Dziękuję również państwu za uwagę. Adam Rolnik, zapraszam na kolejne odcinki z serii Okiem Ekspertów i do zobaczenia, do usłyszenia.